Witam serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj prawdopodobnie będzie pierwsza w Polsce recenzja i otwarcie Zoiego 706S, którego dostałem od Zoi, za co serdecznie im dziękuję. Thank you very much, Zoi, for this excellent device. I, I co? I postaram się w tym filmiku pokazać jak najwięcej informacji, tak abyście wiedzieli, mieli jakieś spojrzenie na wcześniejszą wersję 703S, jak to wygląda i co. Żeby dłużej nie nawijać na uszy, przystępujemy do, słuchajcie, otwarcia paczuszki. Ja się nie mogę doczekać. Czekałem na nią około 2 tygodni, pomijając małe problemy z logistyką pewnego naszego wspaniałego kuriera w Polsce, ale nie o to chodzi. Słuchajcie, także otwieram i co? I będzie pierwsze wrażenie, jak to zawsze bywa przy otwieraniu paczek. Także zaczynamy, let's go, otwieramy ten wspaniały device zwany Zoim 706. Staram się to jakoś gently zrobić. Zanim to jeszcze otworzę, to pokażę, że paczka z Chin przyszła w stanie idealnym, nic nie jest uszkodzone, nic nie jest zgniecone, także tutaj prawdopodobieństwo, że coś się mogło uszkodzić w transporcie jest praktycznie znikome. No i co? Najpierw trzeba się dobrać tutaj do tego zabezpieczenia foliami, taśmami. Także powolutku, powolutku. I kurwa, o już się otwiera powoli. Naprawdę, bardzo, bardzo się cieszę, że mam tego za jego 706. I jeszcze tylko wspomnę, że ja, Marian i Marcin, twórca, w sumie Marcin, twórca aplikacji, Marian potem, e, jeżeli chodzi o aplikację do Zoiego, bo mamy my Polacy świetną aplikację dla tego urządzenia, czyli Marcin, twórca, Marian jako główny designer, który poprawiał tam cały ten GUI aplikacji, no i skromna moja osoba, która coś tam sobie nadzorowała nad tym projekcikiem. No dużo pracy poszło w to wszystko i mam nadzieję, że jak najbardziej to się wszystko opłacało. A myślę, że się opłacało włożyć w to tyle pracy. Słuchajcie, otwieram, otwieram i ja pindolę. Pudełeczko. Oczywiście widać tutaj starą wersję. Jeszcze ta grafika nie jest taka jak wygląd Zoiego 706S, bo trzeba tutaj jedną rzecz tylko tak na szybciutko powiedzieć, jak jest zrobiona obudowa dla Zoiego. Obudowa jest, słuchajcie, robiona metodą jakby podwójnego wtrysku, czy jakoś tak, czyli wtryskuje i plastik, i jakąś tą gumę. Także jest z dwóch jakby materiałów zrobione to wszystko. Dzięki temu to wszystko jest tak fajnie spasowane i trzyma się to bardzo dobrze w dłoni. Także mamy pudełeczko. Jakbym wyciągnął jeszcze gdzieś tam stare pudełko z Zoiego, to praktycznie będzie, no może troszeczkę będą się różnić te pudełka. Jakbym miał gdzieś tutaj pod ręką. Dobra, słuchajcie, ja zrobię malutką pauzę, porównamy sobie tylko tak szybciutko pudełeczko, jak wygląda z tą wersją, którą mam od 703. Dobra, słuchajcie, udało mi się znaleźć pudełeczko. No i porównanie. Tu jest wersja, którą dostałem, 706. W zasadzie widać, że te pudełka praktycznie niczym się nie różnią. Wszystko jest tak samo, żeby was nie kłamać. Tutaj tak samo, z drugiej strony mamy w zasadzie, teraz na dole jest 706, na górze jest 703, no ale zobaczmy jaka tutaj jest, a różni się, słuchajcie, już druga strona się różni, bo na starym mamy już wartość 25 tysięcy, a tutaj mamy, słuchajcie, już 66 tysięcy, także to już się troszeczkę różni tutaj, ale tak z przód i boki to jest to samo, tak tylko gwoli przypomnienia, jak wyglądają pudełka pomiędzy tymi dwoma wersjami, tak? Czyli jak gdzieś zamówimy na AliExpressie, to dostaniemy, słuchajcie, z tyłu z taką informacją, że tu jest 66 tysięcy. No i tak to wygląda.
Otwórzmy sobie pudełeczko, no i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. O kurwa. Mamy sondy do oscyloskopu. Fajnie, super. No i to jest tutaj w takim, można powiedzieć, pokrowcu zapakowane. Tak jak wersja 703S, niczym się to nie różni. To co? Otwieramy. Otwieramy tego Zoego. I słuchajcie, jeszcze tutaj szybciutko wyciągnę mojego tutaj poczciwego, starego Zoego 703S, który non-stop działa i nawet widać, że tutaj jest na aplikacji pokazywany pomiar teraz z tego Zoego, wersja zmodyfikowana. O tym opowiem później i uwaga, obrócę to w ten sposób. Werble, trrr, i pach! O kurde. O, ho, 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 ho. Fajnie wygląda. Nie no, czarna wersja jest to tak like a pro, można powiedzieć. To jak zawody konne. Obstawiamy na jakiegoś czarnego konia. Tak tutaj Zoe prezentuje się naprawdę świetnie. Jeżeli chodzi o te elementy gumowe, to powiem tak. Tutaj mamy też tą taką gumę. Tutaj troszeczkę plastiku. Jak to wygląda w Zoe? Bardzo podobnie. W zasadzie tak samo, tylko że tutaj jest troszeczkę inny kolor Zoego. No i wreszcie w moich rękach zagościł ten Zoe. Zobaczmy sobie pierwszą rzecz, czy pasuje zatyczka ze starego Zoego wydrukowana. Czy pasuje? Pasuje, tylko tu będzie oczywiście wydrukowana już w kolorze czarnym. Także jeszcze wydrukuję sobie jakieś fajne podstawki. Tu mam do starego Zoego coś takiego. Można sobie to postawić fajnie. Natomiast do tej wersji będę drukował sobie coś takiego, że z boku jeszcze będą wkładane tutaj sondy do mierzenia. Także tak wygląda Zoe 703. Odepnę go, ciągnę go. No i zobaczcie. Powiedzcie mi, która wersja Wam się lepiej podoba. Wiem, że są różne opinie na temat wyglądu. Niektórym się bardziej podoba ta, taka czerwono-czarna, a niektórym podoba się bardziej całkowicie czarna. Jeżeli ja miałbym wyrazić swoje zdanie na temat, która wersja mi się bardziej podoba, to zdecydowanie czarna. Mówię to szczerze. E, Mówię, ta jest też bardzo ładna, ale czarna mi się jakoś tak kojarzy, wiecie, z tym takim napisem jeszcze Pro. E, No i co? Klapki z tyłu takie same. Słuchajcie, pyk, pyk, pyk. Można sobie postawić. Tutaj tak samo. Niczym się to nie różni. Też jakiś tutaj numer seryjny. 4 śrubki do odkręcenia. I grubościowo wszystko jest tak samo. Od góry mamy Channel 1, Channel 2. Kategoria druga. Po boku oczywiście mamy te słynne, tutaj oczywiście mam do tego mojego Zoego tą zaślepkę, bo go rozkręcałem, zapomniałem jej włożyć. Natomiast zaślepki wyglądają, jak widać, identycznie. Wszystko to wygląda tak samo. Mamy tutaj generator częstotliwości, port USB. No i jak niektórzy dobrze wiedzą, tu z tego wychodzi też UARCik. Ale to takie już perełki postaram się pokazać w dalszej części filmu, w którym będę testował to z aplikacją i zobaczymy sobie, jak po uarcie, czy w ogóle będzie działać wersja 706 z aplikacją, którą stworzyliśmy tutaj z Marcinem i z Marianem przy okazji. Macie kabel USB-C do ładowania tego Zoego. Oczywiście ma w środku akumulator. I oczywiście sondy. Jakby można dostać multimetr, czy tam różnie można te urządzenia nazywać. Można je nazywać multimetrem, oscyloskopem, skopometrem. Szczerze mówiąc,
Ja mówię na niego Ultimate po prostu, nie? No i tutaj sondy standardowe. Nie jest to silikon. Takie po prostu najtańsze jakieś sondy, żeby można sobie było pomierzyć. Nie będę teraz mierzył tutaj rezystancji tych sond, bo to nie ma sensu, ale można powiedzieć, że są bardzo, bardzo ostre te igiełki, co jest bardzo fajne. No i trzeba uważać, naciskając gdzieś, niektórzy potrafią dosyć sporą siłę e, nacisku położyć na takie igiełki i się łamią po prostu. Także trzeba uważać na to. No i też trzeba uważać, żeby się tym nie zakuć, bo to jest naprawdę ostre. Także tu są sondy do Zojego. Zresztą dzisiaj sobie z tymi sondami będziemy to testować, skoro jest w zestawie. No i jeszcze jest oczywiście instrukcja obsługi. Chciałoby się powiedzieć, kto w dzisiejszych czasach czyta instrukcję obsługi. No ale nieraz jak się człowiek położy do łóżka, to może sobie postudiować niektóre informacje i może się dowiedzieć czegoś ciekawego. Chociaż jest jeden taki tutaj malutki niuans, że w tej instrukcji nie ma pewnej rzeczy, o której wspomnę później. Chodzi o pewną taką fajną funkcjonalność, gdzie dużo ludzi, jak pokazałem zdjęcie gdzieś tam na swoim kanale, że Zoi był włączony w jakimś tam takim specjalnym trybie, ludzie się pytali, jak to zrobiłem? W instrukcji nic o tym nie pisze. No nie pisze, ale na filmikach Zoiego można wyciągnąć takie informacje, gdzie oni to włączali, jak to wygląda, to mówię, pokażę w dalszej części filmiku. A tymczasem, słuchajcie, przejdźmy sobie do pierwszego włączenia. Nie wiem, miałem ten robić filmik tak, że nagrywam jakaś tam stop klatka, coś tam pomyślę, żeby to jakoś miało ręce i nogi, ale widzę, że to z tego wychodzi po prostu czysty żywioł. Także zobaczmy najpierw, jak się włącza stara wersja i jak nowa, porównajmy, żeby ją wyłączyć. Tutaj tą starą trzeba mocniej przycisnąć, żeby ją włączyć. Naciskam raz, nie. Trzeba przycisnąć dłużej, troszeczkę. Zoi się włącza i już jest włączony. Jest taki po włączeniu bip. Rozładowany już troszeczkę, widać dwie kreski są. No i dobra. Pierwsze, słuchajcie, włączenie Zoiego 706. Uwaga, 3, 2, 1, go! Ekran cały, od razu wyskoczył oscyloskopik. No i powiem Wam tak, przełączę się oczywiście najpierw na tryb multimetru i od tego sobie zaczniemy dzisiejszą zabawę z tym urządzeniem. Słuchajcie, porównanie. Porównanie do starego. Wydaje mi się, że jakby tutaj był troszeczkę jaśniejszy ekran, albo nie, albo są w opcjach, ma na 100%, bo tu mam przyciemnione bodajże gdzieś około 30%. No i jakie widzimy tutaj różnice? Słuchajcie, pierwszą różnicą, którą na tym urządzeniu widać jest VFC. O tym opowiem troszeczkę później, ale jeżeli chodzi o tutaj dalsze jakieś elementy, to tak, gniazda zbytnio się nie różnią, wszystko tak samo, przyciski tutaj tak samo, tutaj ten znaczek takiej sinusoidy też jest, znaczek CE, release button, auto range to samo, hold safe mode, F4, F3, F2, F1, tutaj tylko nieznacznie się różnią te napisy pod ekranem. Góra, słuchajcie, góra no też się niczym nie różni oprócz końcówki 706S, tak samo, także prawie jak to można powiedzieć bracia bliźniacy, tylko że jeden jest cały czarny, a drugi jest, słuchajcie, czerwono-czarny. Dobra, od czego by tutaj zacząć tak naprawdę? Muszę zrobić na chwileczkę sobie małą pauzę, żeby mój mózg się zresetował. Pomyślę, jak tą scenerię tutaj rozwinąć dalej i lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, moja koncepcja jest taka, że zaczniemy sobie najpierw od przeglądu menu. Porównamy mniej więcej, jak wygląda to w starej wersji i w nowej, czyli biorąc z tego starego tutaj Zoiego, wciskając na przykład teraz tutaj ten menu. Zobaczcie, mamy takie coś, language, auto off, backlight, UART on. To jest tutaj po wciśnięciu tego menu. To wszystko wygląda standardowo tak samo.
czyli mamy wolty, ohmomierz, ampery, miliwolty. Tutaj to też są max, average i minimalna. W zasadzie identyko. I mówię, wciskamy menu, language. Tutaj mamy do wyboru angielski, chiński i rosyjski. Słuchajcie, 3 języki do wyboru. No i zobaczmy sobie, jak to wygląda w wersji 706. Wciskam menu i mamy tak. Chiński, rosyjski jest i angielski, czyli 3 języki do wyboru. Zostawimy sobie na angielski, auto on-off, tak samo backlight i UART. Tutaj mamy on, a słuchajcie, tutaj nie mamy UARTA. Słuchajcie, to jest już jakaś tutaj różnica. Tutaj UART on-off. Oj, to mnie smuci. Mam nadzieję, że on będzie miał UARTA, bo jeżeli nie będzie miał UARTA, to będzie smuteczek. Napiszę do Zojego, czy by ewentualnie nie mogli tego firmware'u tak przerobić, żeby miał też tutaj wyjście UART, żeby on współpracował z aplikacją. No bo już teraz widzę, że tutaj pozmieniali to. Jest backlight time. Słuchajcie, zdamy sobie na off, niech on sobie cały czas świeci. No i powiem szczerze, że no takie pierwsze moje tutaj małe, kurcze zdziwienie, że nie ma UARTA. Please, Zoe, don't do it to me. Oh no. Dobra, nie ma co płakać. Wejdźmy sobie teraz w tryb oscyloskopu, tak jak się tutaj robi w tej wersji, czyli przycisk menu, mode, przepraszam, teraz menu i tutaj mamy do wyboru takie jak na przykład channel enable, decoupling, probe i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że tutaj będzie UART, błagam. Wersja, słuchajcie, starego Zoiego jest 1.6.12. No i co? Zobaczymy sobie, co się dzieje tutaj pod trybem oscyloskopu. I tak, mamy generator. O, to jest jakaś nowinka, że mamy generator. I teraz jak wciśniemy jeszcze raz, dopiero wchodzimy w tryb oscyloskopu. Także jakby są 3 takie tryby pod trybem tego moda. Tutaj mamy, słuchajcie, tylko i wyłącznie multimetr i oscyloskop. Nie ma tego generatora. Tak to tutaj jest rozwiązane w wersji 706. Dobra, to sobie szukamy teraz tak. Dajemy tutaj menu, ciśniemy i mamy tak. Channel, enable, coupling, DC, prób, razy 10. Przewijam dalej. Trigger mode, add, trigger source, sample, calibrate, default, USB, enter, language. Słuchajcie, language to będzie tak samo, będą tylko 3 języki, tak jak tam na początku. Auto off 30 minut, backlight, run mode, wersja 1, słuchajcie, 19, a tutaj jest wersja 1.6.12. Czyli tu jest troszeczkę inaczej. No i widzę, że tutaj nie ma UARTA, aż się boję. Display, persist, FFT, backlight time, more apps, cursor, measure, format. No i jeszcze tutaj. Ja pierdzielę, nie ma, słuchajcie, UARTA. Ja jeszcze się postaram poprzełączać pomiędzy tutaj. Zobaczymy, czy na przykład jak menu teraz wcisnę, coś się zmienia. Nie, tutaj jest tylko signal output, on off. No i no nie mam pojęcia jak to będzie, ale to będę już gdzieś w dalszej części filmiku pokazywał, czy na wyjściu tutaj z tego generatora jest wyprowadzony UART włączony, bo jeżeli Zoe tutaj włączył tego UARTA, no to będzie super. Jeżeli jest wyłączony, no to będzie rozczarowanie i to dosyć porządne. Domyślam się, że nie tylko moje. No ale dobra. Słuchajcie, zacznijmy sobie teraz może od przetestowania tutaj jakichś tych funkcji z multimetru. Ja zrobię jeszcze na chwileczkę malutką pauzę, żeby sobie przygotować jakieś tutaj rzeczy do pomiarów.
i lecimy z dalszą zabawą z tym Zoim 706. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Na samym początku postaram się potestować tutaj multimetr. Porównamy sobie troszeczkę ze starą wersją. Będę testował to na sondach, które dostałem w komplecie, czyli tak, żeby było sprawiedliwie. Odetkam tylko sobie te zatyczki. No i porównamy sobie najpierw, jak odczytuje stara wersja taką płyteczkę. Tu są rezystory prawdopodobnie o tolerancji 1%, także dokładniejszych nie mam. No ale zobaczmy sobie, jak sobie poradzi z taką płytką stary Zoi. Przełączymy go na omomierz i słuchajcie, sprawdzamy sobie tą płyteczkę. Zaczynamy od 0 ohm, czyli tutaj przykładamy sondy i zobaczcie, tutaj pokazuje nam Zoi 703 coś w granicach 0,9, coś w tym stylu 0,8. A jak przełożymy sobie, słuchajcie, do Zoiego nowego 706, wkładam sondy i nowy Zoi pokazuje, słuchajcie, około 0,10, 0,8. W zasadzie tak samo. Nie ma tutaj zbytnio żadnej różnicy. Teraz słuchajcie, dobra, przemierzę całą płytkę tą. Lecimy z 1 ohmem. Troszeczkę tutaj się stabilizuje ten wynik. 1,0,8, 7, coś w tym stylu. Zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało na starej wersji. 1 ohm. Dokładnie można powiedzieć, że mniej więcej to samo. Będzie spadało w dół, aż w końcu będzie tak samo. Tutaj nie widzę żadnych różnic. Słuchajcie, 10 ohmów. 10,8. Trzeba brać pod uwagę, że to są tutaj rezystory o tolerancji 1%. To nie jest tak, że mam jakieś urządzenie, które idealnie pokazuje 1 czy tam 10 ohmów. Także jest ok, 10 ohmów. Przelećmy sobie teraz tutaj na tą nową wersję. Tak samo. Raczej tutaj nie będzie zbytnio różnic. Słuchajcie, 100 ohmów. 100 ohmów jest. Elegancko. 1 kilo ohm. Tutaj już mamy 1,0005 na 1 kilo. 10 kilo. Słuchajcie, 10 kilo pokazał. 100 kilo. 99, 97 na 100 kilo ohmach. 1 mega pokazuje i 10 mega ohmów pokazuje 10 mega ohmów. Teraz przelećmy sobie szybciutko jeszcze na starym Zoim. Zobaczymy, że tutaj już tak zbytnio tych różnic nie będzie. Słuchajcie, 100 ohmów, 1 kilo. Stary Zoi widać sobie radzi też elegancko. Nie ma z tym żadnego problemu. 10 kilo. Widać, że tutaj 703 jest dosyć ładnie skalibrowana. 100 kilo ohmów, czyli 1 mega ohm i 10 mega ohmów. Jeżeli chodzi o tryb ohmomierza, działa to elegancko. I słuchajcie, chciałbym pokazać jeszcze przy okazji, jak już jesteśmy przy tym multimetrze, jakie są różnice, jak się teraz przełączymy, słuchajcie, w tryb brzęczyka. Właśnie, sprawdźmy sobie brzęczyk na starym. Nie wiem, czy to będzie słychać.
Gdzieś takie. Nie jest jakoś zbytnio szybki ten brzęczyk. Zobaczmy sobie teraz brzęczyk na nowej wersji, jak działa. Jest brzęczyk. Wydaje mi się, że jest to samo. Tak, tutaj jakiejś zbytniej różnicy pomiędzy prędkościami tych brzęczyków nie widzę. Ale natomiast jeżeli chodzi o tryb diody, no to tutaj już mamy pewną różnicę, którą Wam zademonstruję na jakiejś płytce, gdzie są diody krzemowe. Dajcie mi chwileczkę, znajdę tylko taką płyteczkę i zobaczcie jaka jest różnica w starej i nowej wersji. Słuchajcie, znalazłem taką płytkę od jakiegoś zasilacza. Doskonale tutaj widać 4 diody krzemowe i pokażę Wam, jaka jest tutaj różnica w stosunku co do starego, jeżeli sobie przejdziemy w te diody i będziemy mierzyć takie diody. No i oczywiście stary ZOI mierzy to w ten sposób, że pokaże nam spadek napięcia. W drugą stronę oczywiście jak jest dioda sprawna, nie powinno nic pokazać. Jest ok, ale trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tutaj jak mierzymy sobie na starym diody, to musimy spojrzeć, jakby to powiedzieć, na ekran LCD, żeby wiedzieć, czy ta dioda jest sprawna, czy nie. W ZOI 706 rozwiązali to o wiele lepiej, natomiast jeżeli przejdę teraz do trybu na ZOI 706, nie muszę się praktycznie patrzeć w ekran, bo poinformuje nas dźwiękowo i zobaczę pierwszy raz, się przekonam, teraz jak działa właśnie ten nowy tryb diody. Usłyszałem piknięcie, pyk, znaczy to, że dioda, jakby to powiedzieć, e, działa ok. Teraz z drugą stronę nie powinno być piknięcia i działa to poprawnie. Nie muszę się po prostu patrzeć w ekranik tutaj, tylko przykładam do diody i już wiem, że ta dioda jakby chyba jest sprawna, tak? Tak to sobie tutaj rozwiązali. Nie wiem jeszcze, jak to działa na diodach Schottkiego. Tutaj na przykład już mi nie pikło, obracam sondy. No i słyszę, że już jest. Tutaj mamy taki tak zwany mostek Gretza na tej płytce, 4 diody. I jakbym sobie zmierzył to też powinno być piknięcie. Tutaj te dwie w drugą stronę. Powiem szczerze, bardzo fajne to jest. Pierwsza taka funkcja, która różni starą wersję od nowej. Dla mnie jest to jak najbardziej ok. Powiem szczerze, że to powinno być nawet w tej wersji zrobione, bo to jest jednak bardzo pomocne przy jakichś takich pomiarach, gdzie nie trzeba się skupiać na ekranie LCD. Słyszymy, że są diody ok, także to jest pierwsza taka różnica. Spróbuję wziąć jakąś płytkę, gdzie są diody Schottkiego i sprawdzimy sobie, jak reaguje tutaj jeszcze ten pomiar diody na tych Schottkich. Dobrze, tutaj sobie wziąłem taką płytkę, gdzie no co prawda są jakieś diody, tylko nie wiem, czy to są Schottkiego, znaczy jest jedna, ale są też dużo jest diod Zenera. Chciałbym sprawdzić, jak ten ZOI zachowa się na takim pomiarze Zenerki. I słuchajcie, tutaj pokazał mi 2,28 V. W drugą stronę sprawdzę tą Zenerkę. O, powiem Wam, że spoko. Słyszę, że piknęło. Chodzi o te diody takie tutaj, pomarańczowe, z czarnym paskiem. No i teraz jakbym sobie sprawdzał inne te zenerki. Dobrze, piknął. Jakieś było 3 razy piknięcie, nie wiem jeszcze o co tu chodzi. Tutaj pokazuje 2 V. Dobra, lecimy dalej. Tu mi nic nie piknął. W drugą stronę piknął. Powiem Wam, że to jest bardzo taka funkcjonalna rzecz. Ten buzerek dźwiękowy.
No, to jest mega pomocne. Aczkolwiek na tę już drugą stronę nie pokazał mi. Aha, bo tu jest troszeczkę inna. Tu jest z zieloną jakąś końcówką. Są z czarną, tu jest z zieloną. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze te diody tutaj. Zwarcie. O kurczę, nawet nie wiedziałem, że tu jest dioda tak zwarta. Mam jeszcze dwie jakieś, zobaczymy co będzie. Dwa razy, słuchajcie. Zenerki, dwa piknięcia. W drugą stronę też dwa razy piknął. Tutaj zwarcie. Dwa razy piknął i zwarcie. Podejrzewam, że fajnie to zaimplementowali, że jeżeli mamy zwykłą diodę krzemową, to jest jedno piknięcie, jeżeli mamy jakieś takie szybkie, przełączające, no to wtedy dwa razy jest piknięcie. Jestem na tak, jeżeli chodzi o takie coś. Jeszcze tu jakaś duża dioda. Zobaczymy, jak zareaguje ten Zoi na tej diodzie. W drugą stronę. Dwa razy 150, czyli jakaś prawdopodobnie tutaj dioda coś przełączająca bądź zabezpieczająca. Także fajnie to działa. Przejdźmy sobie może teraz do następnego trybiku kondensatorów. Ojejku, kondensatory to jest też spory temat. Rzeka. Nie będę tutaj wyciągał na tym filmiku Fluka, bo jeżeli chodzi o pomiar kondensatorów, to Fluk jest mistrzem świata. Co warto pamiętać przy pomiarze kondensatorów? Zawsze kondensator rozładowujcie, żeby nie uszkodzić urządzenia. Także teraz troszeczkę się pobawimy kondensatorami. Ja tutaj mam kilka kondensatorów. To jest oczywiście uszkodzony kondensator. To już wiem po testach, które robiłem. 560 mikrofaradów, 200 V. No i skutkuje to tym, że po prostu on ma połowę wartości pojemności. Także ja go sobie rozładuję. Rozładowany całkowicie, żeby się przekonać, nawet nic nie strzela. No i sobie porównajmy, jak ten Zoi teraz odczyta tego kondensatora. Powinno pokazać coś w granicach 300 mikrofaradów, czy nawet mniej. Słuchajcie, tutaj przyłożę tylko sondy i uwaga, mierzymy kątka. I słuchajcie, mam 293, a nawet spadło. O, i widać, że tutaj ten kondensator jest już trupem. 290 mikrofaradów. Jeżeli chodzi o tego kondensatora, bierzemy sobie drugiego. To jest z tej samej serii. Ja go sobie tutaj rozładuję. Podłączamy kondensator. Kilka sekund trwa to, ale jest dosyć szybko w miarę. 307 mikrofaradów. Także ten kondensator też jest do wyrzucenia. No i mam tutaj jakieś takie kondensatory Low ESR 470 mikrofaradów na 50 V. Rozładowuję kondensator, nawet taki, żeby nie zrobić kuku urządzeniowi. No i teraz zobaczymy sobie 470, 406 mikrofaradów. Mieści się to prawdopodobnie w granicy tolerancji 20%, plus minus 20%. Takie kondensatory raczej mają 105 stopni. Sugeruję, że to jest Low ESR, nawet na nim piszę Low ESR. Także to są gdzieś kątki z jakiegoś zasilacza pewnie. Słuchajcie, zobaczmy sobie jakieś takie inne, może troszeczkę kąteczki. 100 mikrofaradów, rozładowuję, robimy pomiar. I pokaże nam, nie wiem czy nie zwarłem, czy co, nie, 131 mikrofaradów, 103 mikrofarady, słuchajcie, 104 mikrofarady. Jak pokaże nam stary Zoi, tak z ciekawości tylko sprawdzę, 104 nanofarady versus stary Zoi. I słuchajcie, tutaj stary Zoi pokazał też
dokładnie to samo. Nie ma tutaj co się czepiać tej końcóweczki jakiejś takiej. Jest marginalny jakby wynik porównując z tym. Także kondensatory, jak widać, Zoe też bardzo ładnie tutaj obsługuje. Zobaczmy sobie jeszcze na starym Zoe. Kondensator po parametrach 1000 mikrofaradów na 16V. Polskie kondensatory. I zobaczymy, jak tutaj pokaże stary Zoe. Słuchajcie, pokazał 1363 mikrofarady, a tak naprawdę tutaj już zaokrąglił sobie do 1,3 milifarada. Zobaczymy, czy zaokrągla tak samo stary Zoe, czy pokaże po prostu 1300 czy tam ileś mikrofaradów, nie? A ja osobiście wolę, jak mierniki pokazują 1300 i ileś, nie? W sensie chodzi mi o to, że jak jest 1000 mikrofaradów, to pokaże 1000 mikrofaradów, a nie przerobi to na 1 milifarad, bo no nie wszyscy te jednostki tak pewnie dobrze ogarniają. I zobaczmy tylko, jak stary Zoe pokaże. Pewnie też zaokrągli do 1 milifarada. Dokładnie jest tak samo, czyli tutaj wynik jest, tak jakbyśmy sobie przeczytali teraz, 1340 czy tam 50 mikrofarada, a to jest 1,3 milifarada. Czyli tak samo pokazuje, nie ma czegoś takiego. Jest miernik, który nazywa się u mnie Parkside, który pokazuje właśnie dokładnie tak jak tutaj jest, nie? Tak jak tutaj by był na przykład kondensator 1500 mikrofaradów, to on pokaże tam wynik 1500, na przykład 50 mikrofaradów, a nie zaokrągli to do milifarada. Według mnie to jest bardziej przejrzyste, bo po prostu widzę kondensator, że ma 4700 mikrofaradów, to nie pokaże 4,7 milifarada, tylko pokaże wynik 4700 mikrofaradów. Także jakby tutaj nawet Zoe coś takiego poprawił, dla mnie byłoby to na plus. Może inni użytkownicy bardziej akceptują taką formę, jak tutaj pokazuje. Słuchajcie, zmierzmy sobie jeszcze jednego kondensatora. 470 mikrofaradów. Rozładuję go, żeby tam nie było żadnych dziwnych rzeczy. 470. I tutaj Zoe też pokazuje jak najbardziej ok. Także w tej kwestii, jeżeli tutaj chodzi o te pomiary stary i nowy Zoe, praktycznie to samo. Jedynie co jeszcze nie sprawdziłem, to jak się ma sprawa z diodami. Przełączę się na tryb diod, chodzi mi o diody świecące. No i teraz sobie weźmiemy taką zieloną i zobaczymy, jak sobie poradzi Zoe. Przykładam. Tutaj nie, trzeba obrócić nóżki, albo jest uszkodzona. Nie, pokazał. Czyli 1,9 V. Akurat tutaj ruszam sondami. 1,8 V. Tak, zielona ma 1,8 V. Żeby to sobie zweryfikować na starej wersji, podłączymy sobie jeszcze tutaj i zobaczymy, jak stara wersja pokaże. Trzeba wrócić oczywiście. 1,8 V, dokładnie to samo. Także pomiar takich świecących diodek jest jak najbardziej ok. Słuchajcie, weźmy sobie taką białą diodę, ona ma troszeczkę wyższe napięcie. Zobaczymy najpierw, jak sobie poradzi stary. O, zaświecił, ale świeci na czerwono. Praktycznie podejrzewam, że to jest chyba dwukolorowa dioda. Są takie podwójne diody, świeci na czerwono widziałem. A jak wiemy, dioda czerwona ma 1,8 V. W drugą stronę świeci już na zielono. Słuchajcie, tak, tu już jest kolor zielony diody, ale stary Zoe nie może jej... Nie, może. Dobra, chyba się wyłącza. Już nie wiem, czy on ma. Ale słuchajcie, nie może. O, teraz zmierzy. Dobra, 1,8 V i gaśnie. Tak jakby tej zielonej nie miał sił już sprawdzić. No, kondens już jest rozładowany troszeczkę, ale zobaczmy sobie, jak sobie poradzi jeszcze ten naładowany Zoe 706. W drugą stronę powinien świecić na zielono, tak jak było pokazane. Zobaczymy, czy będzie przerywał ten wynik. Jeszcze raz.
I słuchajcie, nowy Zoe trzyma pomiar. Dioda świeci się na zielono. Widzę tutaj, nie wiem czy na kamerze to będzie widać, ale raczej średnio. 1,8 V trzyma. W drugą stronę, jak weźmiemy go, to świeci się czerwona diodka. Tylko muszę dobrze tutaj złapać nóżki. I jest tak samo na czerwonej 1,8 V. Także tu jest jak najbardziej ok. Nie wiem, jeszcze mam tutaj jakieś białe diody. Zobaczmy sobie tą. Chcę jakąś taką większą, co ma ponad 2 V, sprawdzić. Słuchajcie, tu nic nie rusza. W drugą stronę dajemy. Zobaczymy, czy będzie wszystko ok. No, tutaj coś nie tak. Prawdopodobnie ta dioda albo jest coś albo sobie nie potrafi poradzić z tą diodą. Zobaczmy, jak sobie poradzi stary Zoe z taką diodką. Tak samo pokazuje, także nie wiem. Musiałbym jakiś inny miernik wyciągnąć, najlepiej fluka, ale nie o to chodzi w tym filmiku. Tutaj bawimy się wyłącznie rodziną Zoe. Także tak wygląda testowanie, jakby tak powiedzieć, tych diodek. Weźmiemy jeszcze tą czerwoną, też powinien 1,8 pokazać. Jeżeli jest sprawna, zaznaczam. Jeżeli jest, o świeci 1,8 V, dioda sprawna. Także tak to wygląda. Jeżeli chciałbym sprawdzić jakieś tranzystory, wiadomo, to już jest inna troszeczkę filozofia, aczkolwiek dosyć bardzo wszystko to podobnie działa, bo tranzystor to też jakby jest w środku diodka. No i co? Dobra, tu nie mam tranzystorów, tu mam jakieś takie regulatory, coś w tym stylu. Widzę. Tak, tu jest 7805, także tak wygląda zabawa z kondensatorami, z rezystorami. No i chyba tutaj mamy jeszcze co? Kondensatory. No i wracamy do pomiaru rezystancji, czyli tak samo jak w starym. Przechodzimy tutaj ostrzeżenie, ampery. Tego nie będę sprawdzał, bo to wiadomo o co chodzi. Miliampery. No i tutaj jeszcze nie omieszkam pobawić się, jak sobie Zoe będzie tutaj radził z pomiarami z Raidena i przetestujemy też pomiędzy tym a tym kilka pomiarów. Także za chwilę się widzimy i robimy testy na trybie DC. Słuchajcie, tutaj akurat nadarza się okazja, żeby pierwszy raz pokazać aplikację dla Zoego, w której dodatkowo umieściłem jeszcze, że tak powiem, Raidena do pomiarów. Tutaj mam z Raidena dwie sondy, na których będę podpinał się tutaj do końcówek od starego i nowego Zoego. No i sobie porównamy tak kilka pomiarów. Zakres mam, słuchajcie, do 60 V, także myślę, że tak 1, 3, 5, 12 i tak dalej sobie zrobimy bez problemu. No i co? Przy okazji zobaczycie, jak wygląda aplikacja Raidena działająca po Wi-Fi. Także lecimy z temacikiem. Dobra, słuchajcie, jak widać tutaj po lewej stronie mam z aplikacji zrzut Raidena. Jest podłączony po Wi-Fi-ku. Ja sobie teraz odpalę tutaj pomiar. Zacznę od 1 V, wpiszę sobie 1 V, set. Słuchajcie, ampery mogą być tak jak tutaj widać, to bez znaczenia. Nam chodzi tylko o voltage. Słuchajcie, załączam Raidena. Na wyjściu ma 1 V i co najlepsze, widać to na tym pasku od aplikacji Zoego, o której powiem na samym końcu jako bonus i podłączamy sobie do starego Zoego, słuchajcie, 1 V i jak widzimy pomiar jest jak najbardziej ok, 1 V. Mówię, Raiden nie jest jakimś super precyzyjnym zasilaczem, aczkolwiek można w ten sposób i też sobie tak jakoś popatrzeć. Nie mam tych urządzeń jakichś takich zaawansowanych, żeby idealnie 1,0000 V wypuszczały. No ale jak widać, Raiden też jak na klasę swojego urządzenia spisuje się bardzo dobrze. 1 V. Teraz słuchajcie, podłączmy sobie to do nowego Zoego.
Zobaczymy, jak nowy Zoe pokaże. Nowy Zoe też jak najbardziej ok. 1,0041 V. Teraz przełączę się, słuchajcie, no tutaj na 3 V. Wpisujemy 3 V, daje set. Mamy ładnie 3 volciki. I ja już będę leciał po prostu na tej nowej wersji w górę. Czyli damy sobie teraz na przykład 3,3 V. Słuchajcie, pokazał 3,3 V. Mogę jeszcze na Raidenie to bardziej precyzyjnie ustawić 3,35. Wpisuję 3,35. No i pokazał 3,35. A jestem ciekawy, czy jak tutaj nie, Raiden już chyba nie ogarnie tak dokładnie, jak pisał 3,352, załóżmy. Nie, Raiden tylko 2 po przecinku ogarnia, czyli 3,35, jest jak najbardziej ok. Wpisujemy sobie równiutkie 5 V. Tutaj w lewym rogu widać, że tam wpisuje te wartości. Dajemy mu 5 V. Słuchajcie, pokazał 5 V, elegancko. Wpisuję mu 10 V. Równiuteńkie 10 V, elegancko. Zobaczmy sobie, jak pokaże, słuchajcie, stary Zoe. Tutaj nowy wręcz perfekcyjnie, książkowo. No a nowy Zoe troszeczkę jakby zeszedł poniżej, ale to mówię, to są tak malutkie wartości tej końcówki, że to raczej tym się nie należy przejmować. Jeszcze raz podłączam do nowego Zoego. No i Zoe elegancko 10 trzyma, czyli strzał w dyszkę można powiedzieć. Dobra, teraz lecimy sobie, słuchajcie, 12 V. 12 V też poszło. Lecimy 15 V. Elegancko. Dajemy 24 przemysłowe. No i słuchajcie, można powiedzieć, że jest żyleta. Dajemy sobie, załóżmy 35 V teraz. Ktoś pisze do mnie na gadu. No i cóż tu się wydarzyło? 35 V wyłączył mi się. Over Voltage Protection mam ustawione na 30 V. Ok, rozumiem. Dajemy sobie Over Voltage Protection na 60 V. Teraz piszemy sobie jeszcze raz uruchomię 35 V. I słuchajcie, mamy 35 V. Prawie że. Zobaczmy, ile pokaże stary Zoe. Stary Zoe też. Słuchajcie, jaka jest tutaj różnica? 34,96, a na nowej wersji mamy 3 cyfry. 34,996. Dlatego mówię, ta końcówka 66 tysięcy versus 25 tysięcy, no to jest ta różnica w dokładności, tak? Że tutaj nam o wiele, wiele dokładniej pokazuje jakby do tych 66 V. Dobra, lecimy jeszcze sobie, słuchajcie, dalej. Piszę teraz 42 V. Najwięcej mogę pocisnąć, tutaj widzę, nie wiem, coś około 60 V. Dajmy sobie 50 V. Jak najbardziej ok. Damy sobie 60 V. Zobaczymy, czy jeszcze mogę puścić te 60. Mogę puścić. I słuchajcie, 58 już nie mogę, bo już tak naprawdę Raiden pokazał mi na wyjściu 58,9 V i tak samo tutaj pokazuje 58,9. Czyli ja już nie mogę jakby powyżej tych 58, prawie że 9 V. Wycisnąć więcej z Raidena to jest już takie ograniczenie, pomimo tego, że wpisałem 60 V, to on tak sobie to zaniży. Także jak widać, pomiar voltage'u jest jak najbardziej ok. 5 V wpisuję jeszcze raz na koniec.
reset na 5V, ale zobaczmy sobie jeszcze jedną kwestię taką, że jak załóżmy dam 24V, ustawiam, nie? On się zeruje, on robi jakiś taki reset, widać, schodzi na 0 i dopiero wskakuje na ten voltage. Zaraz zobaczymy sobie, czy tak samo jakby ta logika działa tutaj w starym. No i zobaczcie, teraz wpisuję 5V z powrotem. Uwaga, daję set. Czy to Raiden się resetuje? Być może albo Raiden resetuje się i tak chyba jest. Zobaczmy sobie, jak stary będzie się zachowywał. Jeżeli tak samo, to znaczy, że to jest po prostu od Raidena, a nie od zasilacza. 24V, dajemy set. 24, no i teraz trzeba zwrócić uwagę, jak dam na 5V. Chociaż nie. Chociaż tutaj widzicie, tu jest jakiś, troszeczkę inaczej to działa. Daję 25V załóżmy i wskakuje od razu, nie robi jakiegoś takiego w dół reseta i leci do góry, nie? Od razu z 5 na 24 skoczył. I teraz zobaczmy sobie, jak Zoe tutaj jeszcze raz, bo to jest ciekawe dosyć, taka obserwacja. Mamy minus, aha, no odwrót podłączyłem kolorami, żeby było odpowiednio. Słuchajcie, daję na 5V jeszcze raz. Zwróćmy na to uwagę. Uwaga, 3, 2, 1, go. Widzicie? Jest reset. Jest wyzerowanie. Niezależnie czy lecę w dół, czy w górę z jakiegoś tam pomiaru jest. Teraz z 5 na 25 daję i jest reset. To jest jakaś taka też nowość. Troszeczkę inaczej to działa niż tutaj. Także taka ciekawostka wyszła przy okazji testowania tego voltage'u. Aczkolwiek wygląda to ok. I słuchajcie, teraz zrobię jeszcze jednego testa pod wysokim napięciem. Mam tu na myśli AC i gniazdko. Zmierzmy sobie, jakie mam napięcie u mnie w sieci. Tu mam takie coś. Raidena na chwilę wyłączę, bo on już nie będzie potrzebny. I teraz tak, trzeba przełączyć się na AC. I zobaczcie, jest na biało pomiar, nie? To teraz sobie zobaczymy tryb AC. Mam nadzieję, że nie wybuchnie mi nic tutaj, jak kiedyś robiłem jakieś pomiary. Uwaga, 3, 2, 1. Dlaczego 18V? 200, słuchajcie, 40 na czerwono. 240V AC. Elegancko. No i teraz mojego starego Zoego. Czy ja mogę nim mierzyć? To aż się boję, ale raczej chyba tak. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Słuchajcie, ja mam tutaj w tym Zoim podpięty Bluetooth moduł, ale no nie jestem spięty w jakikolwiek sposób z USB-kiem, także pamiętajcie, jeżeli robicie pomiar AC w gniazdku, nigdy nie miejcie podłączonego tutaj USB gdzieś do komputera, bo prawdopodobnie uszkodzicie komputer i Zoego, tak jak ja to zrobiłem kiedyś. Wiecie, zobaczymy teraz tutaj na tym moim. 240V, tak samo pokazuje. Te pomiary tutaj sieci AC raczej będą identyczne, natomiast tutaj Zoe ma taką dosyć ciekawą funkcję VFC. Ja nie mam tego jak przetestować, bo nie posiadam żadnych silników i tak dalej, i tak dalej. Generalnie z tego, co czytałem i tam na filmikach widziałem, to jest to coś takiego, że jak się mierzy gdzieś napięcie na jakimś falowniku czy coś takiego, to tam są duże, jakby to powiedzieć, nie wiem, czy to dobrze powiem, poprawcie mnie w komentarzu, te osoby, które się lepiej znają, występuje jakby takie zakłócenia częstotliwości i na przykład jakbym mierzył to na tym zwyczajnym Zoim jakiś falownik, czy tam, nie wiem, jakiś silnik i tak dalej, to ten może troszeczkę jakby mieć zafałszowany wynik, ale ten pokaże jak najbardziej poprawne wyjście z tego urządzenia. Także tu jest taka jeszcze właśnie druga funkcja VFC. Może gdzieś podlinkuję w filmie, słuchajcie, do tego i wtedy będziecie mogli sobie poczytać troszeczkę więcej na temat VFC. W zasadzie zamieszczę też jakąś taką informację w opisie krótką. Dzięki pomocy AI powinno mi jakoś to tam streścić szybciutko. No i tak wygląda tutaj Zoe, jeżeli chodzi o multimetr. Bardzo fajnie. Jeszcze bonus na temat multimetru
Ja osobiście tego nie widziałem. Przełączam się, słuchajcie, jeszcze raz na tryb DC, bo to jest bardzo ciekawa, fajna rzecz, o której właśnie dużo osób nie wie, jak to włączyć w nowym Zoim. I słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze jednego testa. Mam 25V na Raidenie wypuszczone, także pójdzie mi teraz tutaj 24V, AC oczywiście, DC. No i jest ciekawostka. Słuchajcie, popatrzcie się, mam podłączony 24V, on mi pokazuje 0V. Teraz jest pytanie, dlaczego? No dobre jest, dobre. A przełączyłem się z trybu AC. Czyżbym wykrył jakiegoś buga? No nie wiem, zobaczmy. Jeżeli tak, no to napiszę do Zoiego, podeślę może jak w tym fragmencie filmiku, że jest coś takiego. Cały czas jest podło... No dobra, puknij się chłopie w głowie, masz tutaj do tego podłączonego. Ha, okej, nie było tematu. Tego nie wytniemy niestety. Tego nie wytniemy, trzeba się tutaj z powrotem podłączyć. No i teraz mamy tak, 25V. I o czym chciałem powiedzieć? O tej specjalnej funkcji, której nie ma ta wersja. Przyciskając dłużej przycisk menu, teraz tutaj powinien się pojawić taki fajny wykres. Zobaczmy sobie. No kurczę. No mówię, dlatego czarna wersja już jest like a pro. Tutaj mamy wykresik. Ja teraz będę na Raidenie zmieniał te napięcia. Ustawię, słuchajcie, 5V. Zobaczymy, czy ten wykres będzie reagował. Zmieniam, słuchajcie, na 5V. No i poszła kreska w dół. Słuchajcie, jak to jest zrobione? Tak jak zauważyłem jedną rzecz i tak widać ją na wykresie. Najpierw spadło z 25 do 0 i dopiero potem z 0 odbiło do 5. Także inaczej troszeczkę tutaj działa. No w tej wersji nie będę miał tego, ale spróbuję jeszcze podłączyć pod to i przycisnąć tego przycisk menu dłużej, ale tutaj tego nie będzie. Także to jest fajna, ciekawa rzecz. Słuchajcie, zmieniam z 5 na 55. No i jak się skaluje ten wykres? Słuchajcie, no skaluje się tak, że skoczyła na maksymalna 55. I teraz uwaga, co się stanie jak... Co się stanie, jak teraz zmienię z 55, załóżmy na 3V? Ok, ale cały czas mamy skalę po lewej stronie na 55V. Czyli jeszcze ta wartość maksymalna się tutaj nie skończyła. Chcę poczekać do końca, aż zejdzie te 55. Czy on się przeskaluje z powrotem do, nie wiem, 5V, 3V? Zaraz zobaczymy sobie to. Niech sobie przeleci. Może ja troszeczkę bliżej to pokażę, żebyście widzieli, jak to wygląda. Coś takiego. No i poczekajmy jeszcze 3 kratki, 2 kratki, 1 kratka. I co? Jak to się zachowa? No widzicie? Ale fajnie jest zrobione. Jest zrobione bardzo fajnie, poprawnie. Czyli nawet nie wyskalował się do zera, że tu nie jest na samym dole 0, tylko jest taka jakby średnia po środku i 3V 2,95, 3,05. Bardzo fajnie zrobione. To jest plusik według mnie. Fajnie to działa. No i słuchajcie, no taki wykresik, który prawdopodobnie po przyciśnięciu teraz tutaj dłużej tego przycisku save powinno mi zapisać tam w pamięci ten screen tutaj z tego multimetru. Zapisało save successfully, także teraz gdzieś tam w pamięci jest zapisane, podpinając go pod USB-ka będę mógł sobie te zdjęcie z tego ściągnąć. Wyłączam teraz tego wykresa, powracam do głównego, no i spróbuję jeszcze na tym starym Zoim to zrobić, ale to mówię, to musiałby zmienić, zaktualizować tutaj wersję firmware'u, żeby był ten wykres w tej wersji. To by było i też na plus. Myślę, że nic by na tym Zoi nie straciło, także lecimy sobie tutaj, dłużej cisnę, albo nie, no nie wyskakuje. W tej wersji nie ma tego. Słuchajcie, tak więc tak to wygląda. I teraz następnym, słuchajcie, etapem będzie taka może
Króciutka zabawa oscyloskopem. Ja nie jestem jakimś wybitnym geniuszem, jeżeli chodzi o opanowanie tego oscyloskopu. Muszę się jeszcze dużo nauczyć, ale postaram się, załóżmy na takim przykładzie tutaj, wygeneruję sygnał jakiś z tego urządzenia, można też i z tego, ale wygenerujemy sobie z tego i podłączymy oscyloskopem do tego, co generuje ten ZOI i zobaczymy, jakie tu będziemy mieli odczyty. Także widzimy się za chwilkę. Dobra, w tym celu posłużymy się, słuchajcie, zestawem, który dostałem z tym ZOIM. Wyciągniemy sobie tutaj tą sondę. Śrubokręcik do oczywiście regulacji tej linii, co tam będzie się kalibrowało. I prawdopodobnie trzeba tutaj zrobić, podejrzewam, na samym początku, odepnę na razie te sondy, nie będą potrzebne. Wetkniemy się tutaj. Trzeba będzie zrobić jakby kalibrację tego. Ja się wepnę pod channel pierwszy, channel 1, tym tutaj. A, jeszcze jak wyglądają, słuchajcie, te sondy. P2060, voltage probe, 60 MHz, 6 MHz, 10 megaohmów, 1 megaohm, 10 razy i razy 1. I tak trzeba będzie to ustawić i oczywiście tutaj jest ten trimmer, czy jak to tam się nazywa, którym się tam reguluje. Podłączam go do channel 1. Ładnie siedzi. Macie, przełączam go teraz w tryb oscyloskopu. Oczywiście tu jest najpierw generator. No, spoko to jest zrobione, czyli mamy takie 3 in 1, 3 in 1, że tak powiem po angielsku. No i teraz jakby to zrobić? Słuchajcie, uruchomię sobie tutaj, jak to było, menu. Tutaj trzeba przejść do trybu aplikacji. Display, More Apps. Mam, słuchajcie, generator. Damy sobie, słuchajcie, jaki tutaj zrobić. Sinusa, square. Damy sobie square'a. 1 kHz, VPP 2,5 V. No i tutaj jest, słuchajcie, duty, wypełnienie 50%. Jak tym się operuje? Duty plus 60, duty minus jest F4. Można tutaj sobie ustawiać. Damy sobie, słuchajcie, wypełnienie 90%. Square 1 kHz. No i zobaczmy teraz, jak ten tutaj oscyloskop sobie poradzi. Nie wiem, jakoś go trzeba ustawić tak, żeby to było widoczne. Lepiej, żeby się nie odbijało to światło. Ja sobie podepnę tutaj do wyjścia tego generatorka, tylko popatrzę, jak to jest zrobione. Ground jest po lewej stronie, czyli ground zapinamy tym. No a tym się wpinamy tutaj w tego. Dajemy tryb auto. I słuchajcie, mamy na ZOIM 1 kHz. Teraz jakoś tutaj się to ustawiało, żeby to powiększać i tak dalej. Mówię, ja nie jestem jakiś wybitnym operatorem, jeżeli chodzi, chyba tutaj się. Dobra, tymi strzałkami. Teraz tak, jak dam w lewo, to jakby tutaj ta zielona na górze się przyciąga. Bardzo mało po prostu z oscyloskopem jakby obcuję, ale wiem, że to jest bardzo mega przydatne przy jakichś naprawach laptopów, gdzie mam jakieś sygnały, to jest 50 MHz. W przypadku Zoiego to jest naprawdę fajna sprawa. I teraz tak, chciałbym tutaj move, to teraz zobaczymy tak. To mi tutaj teraz rozciąga to.
Ja bym chciał ten sygnał trochę jakby, o, tak rozciągnąć. I słuchajcie, mamy coś takiego, nie? Co jest tak? Mi się wydaje, że nawet jest bardzo dobrze to tutaj skalibrowane, tylko jeszcze jednej rzeczy nie zrobiłem tak naprawdę. Słuchajcie, powinno się wejść tutaj. Ja teraz w jakim trybie mam ustawioną w ogóle tą sondę od tego? Razy 10. I tak samo powinienem mieć tutaj ustawione, jest dobrze. Czyli jakbym teraz przestawił tutaj na razy 1, nie wiem czy to wpłynie jakoś na wynik, ale widać, że nie. Dobra, razy 100, razy 10. Warto mieć to na uwadze, że powinno się ustawić razy 10. Channel pierwszy włączony. Słuchajcie, jakie mamy channele? Drugi, ja wyłączę drugi channel, nie jest mi potrzebny. Po włączeniu mamy tą niebieską linię. Tu wyłączamy. Coupling DC, oczywiście AC, ustawiamy na DC. Przechodzimy dalej z strzałkami. Mamy Trigger, Auto, mamy Normal i Single. Ja sobie ustawiam na auto jako nowicjusz, bo to jest jakby mi najłatwiej zrobić. Oczywiście bardziej zaawansowane osoby sobie to pewnie jakoś po swojemu poustawiają. Edge mamy rising bądź falling, czyli narastające bądź spadające, czy jakoś tak to tam się mówi. Ja daję rising. Trigger source, czyli channel pierwszy, czyli z tego korzystam. Sample HD bądź też peak. Dajemy sobie HD. Lecimy dalej. Mamy tutaj calibrate, default, USB, czyli tryb USB-ka, language, auto off, backlight, run mode, normal, wersja i tak dalej, co jest w zasadzie w tej starej wersji. Słuchajcie, dobra, sygnał działa tak. Zobaczmy sobie teraz, jak ja przełączę sobie tutaj na tym, na sinusa i teraz dam auto tutaj. No i wykryło mi coś i teraz powinienem tu jakoś to móc przesuwać, tylko muszę sobie wyłączyć to. I słuchajcie, widać, że mamy sinusa 1 kHz. Ja teraz się postaram zmienić frekwencji. 995, 990. Słuchajcie, może zajdę w dół albo do góry. Maksymalnie do góry. Lecę. Maksymalnie tutaj generator, słuchajcie, 344 kHz. Teraz słuchajcie, dam autotryb. OK. Tylko powiem tak. Nie wiem dlaczego. Tutaj mi na oscyloskopie. Gdzie to jest? Aha, bo jeszcze tutaj się powinno ustawić ten paseczek po boku, który pokazuje jakie tam są właściwości tego tutaj przebiegu. Poczekajcie, dajcie mi chwilkę, zapauzuję i po prostu to znajdę. Jak znajdę, to powiem, gdzie to się znajduje, żeby nie tracić tyle czasu, bo filmik już trwa i tak długo. Okej, słuchajcie, musiałem troszeczkę to ogarnąć. Znalazłem tą opcję. Słuchajcie, ona jest pod opcją Measure, czyli wchodzimy sobie w to, dajemy sobie, zaznaczamy, co tam chcemy, żeby pokazywało nam. Czyli mamy VPP, załóżmy. Damy sobie jeszcze tutaj frequency. No i załóżmy, że te dwie niech będą i teraz stąd wychodzimy i mamy tak. Frequency, nic tutaj nie piszę, daję auto. No i dopiero teraz w trybie auto, jak sobie tam ustawiłem te frekwencje, 344 kHz, tak jak tutaj mam zaznaczone 344, no i tak tutaj Zoe pokazuje, że jest 344
MHz. Więcej nie pociągnę, słuchajcie, z tego Zoiego, jeżeli chodzi o właśnie ten generator. No i czym te generatory się tak tutaj naprawdę różnią? Słuchajcie, w trybie sinusa, tutaj jak widać mam 344 kHz i ktoś sobie może pomyśleć, no troszeczkę malutko. Wiem tylko tak, jeszcze tak do końca, nie, powiem inaczej. Ja nie mam jakby styczności z samochodami i wiem, że na pewno osoby, które e, diagnozują jakieś tam sterowniki w samochodach i tak dalej, z generatora tutaj w tym Zoi będą mega zadowolone, dlatego że różnica jest bardzo, bardzo duża. Jak duża? Już Wam pokazuję dwa generatory na nowym, na starym, jakie są różnice pomiędzy tymi pomiarami. Ja jeszcze tylko sobie tutaj szybciutko zobaczę na Square, jakie on potrafi wygenerować maksymalne tutaj te kiloherce, ale widzę, że też chyba jest tylko, słuchajcie, 300, o, tu idzie w górę, a zobaczmy sobie, ile na tym pójdzie. 500 kHz. Słuchajcie, 500 kHz w trybie Square. No i zaraz Wam pokażę, jakie są różnice. Daję sobie tryb auto. No i troszeczkę tutaj widać, że jakby miał jakiś problem, czy co? Nie wiem. Aha, prawdopodobnie masa się odpięła. Dobra, dajmy jeszcze raz auto. I powiem tak. OK, zróbmy sobie inaczej. Dobra, mamy to. Chwila, wyłączę to. Mam jeszcze raz tryb auto. No i tutaj mamy 2,5 V. Słuchajcie, pokazuje 500 kHz, tak jak tutaj. 500 kHz. Tylko mówię, ja za bardzo w oscyloskopie za mocny nie jestem, także tutaj pewnie lepiej sobie poradzą osoby, które siedzą w temacie. Słuchajcie, porównajmy sobie, dobra, tego generatora. Ja się przełączam teraz tutaj na starym, na sinusa, maksymalnie 344 tutaj kHz, więcej nie mogę już pocisnąć. I teraz zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy starym a nowym generatorem. Słuchajcie, to jest 10 MHz, czyli wyjście mamy 10 MHz. Jeżeli chodzi o VPP, możemy sobie ustawić, słuchajcie, do 3V w trybie sinusa. Teraz to będzie taka dosyć ciekawa informacja dla ludzi, którzy siedzą w tych właśnie naprawach samochodów, będą wiedziały mniej więcej, jak to wygląda. Słuchajcie, VPP do 3V, przepraszam, tutaj się pomyliłem, od 1 do 3V. Jeżeli bym chciał sobie zmienić frekwencję, no to zejdę, załóżmy, na inną wartość jakąś. Wstawię sobie tutaj, to jest chyba 100 kHz. Trzeba by to sobie jakoś rozszyfrować, tutaj tą końcóweczkę z tymi zerami. No i zobaczmy sobie VPP, czy mogę wyżej coś pójść, czy nie. Tak, już przy niższych częstotliwościach można sobie tego VPP podbić. Ja teraz wejdę znowu w frekwencję, ustawię, załóżmy tutaj 0 z powrotem, przejdę o jedną tą, damy sobie tutaj tyle, damy VPP, no i słuchajcie, jest 5V. Jaki zakres na tych 5V jest tego frekwencji? To trzeba by sobie obadać, bądź też przeczytać dokładniej specyfikację, czy tam instrukcję. Natomiast, jak sami widzieliście, w sinusie przy tych niższych VPP jest możliwe chyba 10 MHz działa z... Zobaczmy, czy uda się ustawić w ogóle 10 MHz teraz. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że ciężej klawisze tutaj się wciska niż na tej starej wersji.
tutaj bardzo tak mocno trzeba to nacisnąć. No i nie. Przy 10 MHz automatycznie VPP spada nam do 3 V. Słuchajcie, tak wygląda generator, jeżeli chodzi o Square'a teraz. Ja się przełączę na Square i słuchajcie, w Square'ze maksymalnie frekwencje, jakie możemy ustawić, to jest 2 MHz. Tutaj, słuchajcie, jest 2 MHz. Więcej nie mogę tego ustawić. Jak sobie z VPP zejdę, załóżmy do 2 V i teraz ustawię frekwencję, zobaczymy, czy wyżej będę mógł podbić. Słuchajcie, nie mogę. Próbuję teraz z VPP do 1 V frekwencji i słuchajcie, nie mogę. Czyli tutaj w Square mamy maksymalnie, można powiedzieć, 2 MHz, niezależnie od tego, jakie ustawimy w VPP. No i tak tym się różnią w zasadzie, czyli w Synusie tutaj 344 kHz versus 10 MHz przy VPP 3 V versus Square powiedzmy tutaj 2 MHz. No i jak tutaj sobie wejdę z Square'a, to mamy 344 kHz. Także taka tu jest różnica pomiędzy tym generatorem. I teraz jeszcze chciałbym tylko jedną rzecz jeszcze przetestować, mianowicie wejść sobie w oscyloskop i powiem tak. Dobra, inaczej może zrobię. Ustawię, dobra, zrobimy inaczej. Ustawię na generatorze przy tym sinusie, załóżmy, ustawię mu 10 MHz. No, tak zrobimy. Ustawimy mu 10 MHz. Damy VPP na 3 V, żeby miał, bo maksymalnie na 3 V on pociągnie te tutaj VPP. No i słuchajcie, mamy 10 MHz sinus. No i teraz, jakby to powiedzieć, jak to wygląda? Muszę przełożyć sobie na odwrót teraz to, czyli wypinam się z Zojego, tylko trzeba to jeszcze tutaj odpowiednio odkręcić. Wypinam się z tego, wpinam się teraz w oscyloskop tutaj, czyli za ślepkę ściągamy, channel pierwszy, podpinam się, słuchajcie, starym Zoim w generator tutaj na wyjściu i powiem tak. Generuje mi teraz sygnał 10 MHz. Dajemy sobie odczyt. Chwila, moment. Słuchajcie, zobaczmy, czy tutaj mi wykryje to wszystko. Na razie nic nie widzę. Prawdopodobnie, nie wiem, albo akumulator słaby, czy co? Zobaczmy sobie pod USB-kiem. W sumie nie, dobra, USB-ka na razie nie będę podłączał. Jeszcze raz próbuję tryb auto, albo najpierw to ja zobaczę, mam tak o channel pierwszy. Dobrze, enable DC razy 10. Także raczej jest OK tutaj. Jeszcze raz daję tryb auto. Generator jest oczywiście włączony. I tutaj sinusa mi jakby nie chce coś wykryć. No nie wykrywa. Dobra. Zmienię sobie teraz frekwencję na tym, na trochę niższe. Słuchajcie, daję na chyba 1 MHz. Coś wykrywa, ale trzeba tutaj mu chyba zmienić tą. Dobra, dam tryb auto.
No ja się nie umiem tym oscyloskopem za bardzo bawić, powiem szczerze. Ktoś długo myśli, no i mi nic nie wykrył, nie? No mówię, no wybaczcie, ale nie potrafię jakoś tego za bardzo. Dobra, VPP max 10 V. Tak, tutaj jest wpięty tym, jest OK. Dlaczego takie 10 V? Dobra, damy 2,5, 5 V. Tryb auto. Coś nie chce mi tego sinusa załapać. Zobaczymy na Square, czy będzie to lepiej działać. Widzę, że... Dobra, jaki ja mam tutaj jeszcze ustawiony? Tak, channel, coupling DC. Co my tu mamy? Calibrate, default, USB, auto off, enable DC, falling, damy rising, trigger source, HD, peak. Dobra, niech będzie to. Trigger mode auto. No nie no, jest OK. Nie mam pojęcia. Jeszcze raz spróbuję tryb auto. W trybie auto on sobie powinien to jakoś sam dopasować. Ale nawet tego, że tak powiem, 1 MHz nie chce mi tutaj wykryć, ale zaraz zobaczę na Square'ze. Dobra, zobaczymy sobie na Square. No i teraz mamy chyba ten 1 kilo, czy tam ten 1 mega. Tryb auto. No coś jest nie tak. Nie chce mi z tego generatora jakby pokazać sygnału, nie? To trochę jest dziwne. Sondę mam, dobra, damy sondę na razy 1. Dałem na razy 1, tutaj też zmienię na razy 1. Jest razy 1. Jeszcze raz auto. Powiedzcie mi, gdzie ja robię błąd w tym miejscu, bo za bardzo nie potrafię tego rozkminić. Spróbuję jeszcze zrobić jedną rzecz. Duty damy na 50. Aha, to się tak robi. Tutaj strzałkami trzeba sobie w ogóle ustawiać. Tak to porobili. Duty dałem na 60, VPP obniżymy, słuchajcie, na... albo damy nawet 5 V. Dobra, nawet widać, że tutaj coś reaguje ten. Tylko... OK, teraz już coś widzę, że się dzieje. Dobra. Słuchajcie, teraz tutaj wychodzi mi 119 Hz, a tu mam chyba 100 Hz, czy jakoś tak. VPP dałem teraz na 5 Dobra, V. słuchajcie, robię dogrywkę, wywaliło mi OBS-a, na szczęście pierwsza część pliku nie uległa destrukcji, także mogę zaczynać kontynuację. Powiem tak, no nie rozumiem troszeczkę za bardzo tutaj tego generatora, dlaczego mi nie chce tutaj Zoe jakby wykrywać tych częstotliwości. Dopiero jak ustawiłem, słuchajcie, 1000 Hz, czyli 1 kHz w trybie Square, to zobaczcie, tutaj mi pokazuje, tak? 1 kHz, 2 V, VPP, jest OK, ale co się dzieje, jak ja ten frequency sobie będę zmieniał? Słuchajcie, 1000 Hz, damy sobie, załóżmy 10 000, zmieniam tutaj na 10 000, daję tryb auto, czekamy chwilę i co? Już mi nie pokazuje. Mm, Nie mam pojęcia dlaczego. Bardzo bym prosił o jakieś wsparcie w komentarzach,
bo to jest dosyć interesujące, dlaczego on przy 10 tysięcy herców nie wykrywa mi tutaj. Znaczy daje 5 V. Tu jest jeszcze tryb move. Dobra, nie, to chyba tym tutaj muszę. Dobra, damy na takie coś, dam auto. No i coś się dzieje. Nie mam pojęcia dlaczego. Tutaj w ogóle mi pokazuje 25 MHz. Tutaj jest ustawione 10 tysięcy Hz. Nie mam pojęcia dlaczego tak się zachowuje. Trzeba będzie tego generatora jeszcze w jakiś inny sposób przetestować. Czy ja coś robię źle? Nie mam pojęcia. Teraz tutaj dam sinusa, załóżmy. Damy sobie odświeżenie automatyczne. No i teraz poszło OK. Sinus, słuchajcie, jest OK. 10 kHz pokazało, nie? VPP 2 V. No to teraz spróbujmy na tym sinusie się chociaż pobawić troszeczkę. Wstawię sobie, słuchajcie, 20 kHz. No i automatycznie mi tutaj wykrywa 20, jest OK. Lecimy w górę. 30 kHz. Już mi nie pokazuje za bardzo. Już się coś zaczyna dziać dziwnego tutaj na oscyloskopie. Nie mam pojęcia. No dopiero teraz zaskoczyło to 30 MHz. Teraz damy sobie, słuchajcie, 40. Jeszcze ciągnie. Tutaj już jakieś też dziwne rzeczy się zaczynają dziać. Tryb auto. Nie wiem. Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje. Piszcie w komentarzach, z chęcią przeczytam Wasze sugestie, uwagi, co tutaj robiłem źle i tak dalej, co powinienem może tutaj ustawić przy takich ustawieniach. Natomiast przy sinusie, jak ustawię tutaj na 10 MHz, znaczy maksymalnie VPP2 daje auto, pokazuje 6,2, 10 MHz. Zobaczmy sobie, czy da rady tu jeszcze jakoś to. No nie wiem, dla mnie to jest coś dziwnego. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, dlatego piszcie w komentarzu. Słuchajcie, na koniec bonus, jeżeli chodzi o aplikację. Jak wiadomo, Zoe ten stary ma tutaj na wyjściu UARTA, ten tutaj nie miał żadnej opcji, także przetestujmy sobie teraz taką wisienkę na torcie. Jeżeli chodzi o tego Zoego, ja idę po specjalny adapter, który dostałem od Mariana i testujemy tego Zoego, czy on połączy się z aplikacją. Jeżeli nie, no to sprawdzę jeszcze szybko jakimś takim programikiem, który może tak powiem, zobaczymy, czy coś on wypluwa z tego złącza, czy nie. Jeżeli nie, trudno, nie da rady podłączyć go teraz do komputera. Napiszę do Zoego, zobaczymy, co odpowiedzą pod tym, w tym kierunku. Zobaczymy. Także ja robię króciutką pauzę i wisienka na torcie, aplikacja dla Zoego. Dobra, tak jak mówiłem, na samym końcu będzie taki bonus, wisienka na torcie, sprawdzenie, czy Zoe 706 wysyła po tych tutaj z boku złączach coś po UARcie. Jeżeli nie, no to będzie, powiem szczerze, bez owijania w bawełnę, będzie to dla mnie duży, duży minus, który no naprawdę może wpłynąć też na zakup tego urządzenia przez niektórych z Was i tak dalej. Dlatego mam nadzieję, modlę się, że Zoe tutaj go nie wykastrował z tej opcji. Podłączam sobie, słuchajcie, go do takiego specjalnego kabelka, który dostałem od Mariana. Dziękuję Ci, Marian, za to. Bardzo się przydaje, jak widać. No i teraz tak, minus czarny. Tutaj mamy pokolorowane, w tym wypadku będzie to brązowy. Do takiego konwertera USB TTL podpinam to.
GND wpinamy. Słuchajcie, i tutaj się wspomogę aplikacją, którą wspólnie z Marianem i z Marcinem ogarnialiśmy. Jest to naprawdę jedna z lepszych aplikacji. Postaram się teraz ją tutaj pokazać jako bonus. Także jak będą to oglądały osoby spoza, powiedzmy, Polski, gdzieś z zagranicy, to do pobrania jest u mnie na GitHubie ta aplikacja. Zostanie wrzucona niedługo wersja Mariana też na GitHuba, także myślę, że będzie ciekawie. Ja sobie odpalam tutaj pulpicika. Wchodzimy, słuchajcie, teraz pokażę to, zademonstruję na wersji zmodyfikowanej przez Mariana, czyli tym w interfejsie GUI. Uruchamiamy sobie Zoiego i zaraz zobaczymy, jak ta aplikacja wygląda. Szybciutko ją tylko omówię tak pokrótce, żeby tam inne osoby na przykład wiedziały, o co chodzi z tą aplikacją. Słuchajcie, ekran powitalny, tak, ostrzeżenie, taki kurde ode mnie mały smaczek. No i tu jest wersja, aha, słuchajcie, tu jest wersja jeszcze starsza, jest start, Zoi podłączenie będziemy robić standard, extended jest dla Bluetooth modułu, tego co się tam lutuje na płytce. Lua to jest coś takiego, że jak mamy po standardzie, to możemy sobie tutaj edytować wszystkie te opisy, co są wyświetlane tutaj na tych różnych panelikach. Słuchajcie, wykres, ustawienia, TTS, czyli aplikacja może czytać nam wynik, jaki tam robimy. Web server, czyli możemy to sobie otworzyć gdzieś w przeglądarce i tak dalej. ZoiDQ2, czyli to jest tutaj obsługa urządzeń Zoi, tego LCR Metera. Wszystko jest tutaj obsługiwane z poziomu aplikacji, czyli zmieniamy sobie tryby auto, jakieś tam rodzaje pomiarów, frekwencji, level, iHelp, czyli jakiś taki przycisk do jakby, jak już mamy ten cały wynik tutaj pokazany i tak dalej, to możemy sobie to streścić i AI nam jakby szybko zrobi jakieś streszczenie tego całego pomiaru w przypadku kondensatorów, na przykład ESR. Bardzo fajne. Raiden to jest taka nowość, w sumie jedna wielka rodzina, Zoi i Raiden. No wrzuciłem to po prostu, bo uważam, że też to tutaj może jak najbardziej być w tej aplikacji. Przybornik, czyli jakieś takie linki do różnych rzeczy, programy. Tutaj możemy sobie to modyfikować, dodawać własne linki, dodawać własne programy, które uruchomimy. Tak jakiś zbiorowy, zbiorowe kompendium, na przykład wiedzy, można PDF-y otwierać sobie, jak ktoś tutaj może sobie to wrzucić. Jest edycja, można sobie to edytować, dodawać według własnych preferencji. Słuchajcie, ESR tabela w przypadku kondensatorów, jakie tam są właściwości przy pomiarach i tak dalej. Słuchajcie, podłączenie, kod rezystorów, jeszcze podłączenie standardowe. No i teraz ja tutaj wiem, że muszę sobie wyprowadzić, słuchajcie, tu jest chyba jakiś błąd, bo nie może iść RX do RX-a. Muszę to Marianowi jeszcze powiedzieć, żeby poprawił, bo to jest tak naprawdę Zoi Trans Receiver, czyli tutaj powinno być TXD do RXD. No i ja wiem, że tak powinno być, także sobie tutaj podepnę do tej płytki do RX-a, czyli receiver to będzie mój ten cały adapterek i podłączenie oczywiście do Bluetooth, tutaj wszystko jest opisane co i jak. No i jako ciekawostkę to jeszcze tutaj są jakieś takie opcje do informacji o Zoi, 703, DQ2, DQ2, oczywiście to jest stara wersja. I teraz słuchajcie, uruchomię jeszcze tą od Mariana, co dostałem, tylko gdzie ją wrzuciłem? Tutaj, na pulpicie jest. Jest troszeczkę lepiej zrobiona, bo tych zakładek nie trzeba tak przewijać i zaraz zobaczymy sobie, jak to wygląda. Słuchajcie, nowa wersja poprawiona przez Mariana, zrobiona, wygląda w ten sposób. Tutaj mamy te zakładki jakby tak w jednym miejscu. Mnie się to podoba bardzo fajnie, także też mamy tutaj te opisy 703, DQ2, tutaj całe te szczegółowe informacje. I co najciekawsze, słuchajcie, ta penseta MD2 działa już Wam pokazuję, tutaj z tym DQ2. Także jeżeli połączycie sobie tą pensetę
kablem USB, także będziecie mieli tutaj wyświetlone te wszystkie pomiary. Tutaj jeszcze dodam tylko taką jeszcze informację szybką, że te wszystkie rzeczy można sobie przestawiać, można sobie według własnych upodobań to poustawiać, jak nam się podoba. Także aplikacja jest naprawdę bardzo fajna. No i co, wróćmy sobie do naszego Zoiego, czyli wiemy, jak to już mamy podłączyć. Ustawiamy sobie tutaj standard, czyli to będzie po trybie tym UARTcie. Ja podłączam sobie tego UARTA, słuchajcie, do komputera. W tym celu otworzę sobie menadżer urządzeń i słuchajcie, tutaj w porcie COM powinno mi się teraz pojawić nowe urządzenie. No i spróbujmy sobie to ogarnąć. Podłączyłem go i jak widać mamy Silicon Labs CP210X, USB to UART Bridge, COM29, to jest bardzo ważne. No i teraz sobie daję odśwież porty. Wyskoczył mi COM29, mam standard. Oczywiście przy takim połączeniu baud rate tutaj trzeba wpisać 11 i właśnie jak to było 11. Chwila, muszę się wspomóc, chyba tutaj jest gdzieś w Raidenie. Baud rate? Nie. Gdzie ten baud rate jest? W Zoide Q2? Jest 11 500 200. O, na szczęście tutaj mam to jakoś zapisane, czyli muszę wpisać 11 500 200. Tak samo chyba jest na podłączeniu standard? Jest 11 500 200. No widzicie jak to jest. Yy, Baud rate 11 500 200. Słuchajcie, ważna informacja. Przełączę się teraz na kamerkę. Muszę wyjść z trybu tego do tego. No i słuchajcie, wielka chwila prawdy. Czy Zoi 706 wysyła informacje i czy się połączy z aplikacją? Ja postaram się jeszcze tą aplikację tutaj wrzucić na pulpit. OK, akurat jest, wyskoczyło. No i teraz może powiększę to troszeczkę. Damy sobie tutaj. Słuchajcie, chwila prawdy. Czy Zoi 706 współpracuje z aplikacją tutaj napisaną przez naszą polską społeczność programistyczną? Dzięki Marcin jeszcze raz, dzięki Marian, świetna robota. No i co? Damy sobie teraz tutaj połącz COM29, ja się przeżegnam w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, amen. Please, zadziałaj, 3, 2, 1, go. Nie działa, słuchajcie, nie działa. Dlaczego? Kurczę, Zoi, dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego nie dałeś tutaj UARTA? Ja pierdzielę, to bardzo dużo wpłynie na podsumowanie tego, szczerze mówiąc. I zaraz do tego podsumowania sobie przejdziemy, bo tak naprawdę, no nie wiem, spróbuję 9600 wpisać jeszcze. Połącz. Słuchajcie, nie ma komunikacji. Nie wiem, jeszcze mi przychodzi do głowy jedna rzecz. Połączenie się po USB. Ale to i tak nic nie da, bo tutaj nawet ta aplikacja nie obsługuje USB-ka. Także, no co mogę powiedzieć? Sami widzicie, aplikacja nie działa, znaczy Zoi nie działa z aplikacją, no w ten sposób to nazwę. Także, no kurczę, ubolewam nad tym, naprawdę bardzo ubolewam. Oj, to dużo zaważy na podsumowaniu. Także ja wam powiem tak, no widzę, że tutaj się nie połączę. COM29, wszystko jest dobrze podłączone. Nawet jak odłączę sobie tego adapterka i podłączę się nawet pod tego TX-a, żeby nie było, że nie próbowałem jakiejś kombinacji. Jeszcze raz spróbuję. Odświeżę te porty. Nic mi nie wykryło coś. Dobra.
odkryło. COM29. Łączę się jeszcze raz na 9600. Odświeżam porty 29. Słuchajcie, nic nie ma. Zoi po prostu nie wysyła. Ja nie jeszcze w tym trybie mode. Aha, dobra. Spróbuję się tutaj w menu wbić. No jest tylko bell time. No nie ma uarta. Słuchajcie, wyrzucili. Ewidentnie wyrzucili uarta z tej wersji. Ja jeszcze jedną rzecz spróbuję rozkminić. Dobra, widzimy, że to nie działa. Jeszcze dam 11500 200. Połączę się w ten sposób. Nie, nie działa to. Czyli tak naprawdę mogę sobie przełożyć na RX z powrotem. Spróbuję jeszcze taką jedną głupią rzecz sprawdzić. Mianowicie, co się stanie, jak ja tutaj wcisnę te menu i wyskoczy ten wykres. Czy być może on wtedy aktywuje UARTA? Słuchajcie, no nie wiem, gdyby tak było, to by było pięknie. Jeszcze raz próbuję w aplikacji i to jest moje ostatnie podejście na dzisiaj. Jeżeli nic się nie zadzieje, no to uwaga, 3, 2, 1, go. Nie ma nic, także nie działa. Zoi, dlaczego ty to zrobiłeś? Błagam cię. Dodajcie tego UARTA. Będę was męczył. Napiszę do was maila z prośbą. Zoi, please add the UART out. Albo może jakąś aplikację zróbcie. Nie wiem, jeszcze zostaje opcja USB-ka i zostaje jeszcze dzisiaj rozkmina, słuchajcie, komunikacji w ogóle, czy jakakolwiek tutaj jest komunikacja. Na razie nie chcę tego urządzenia otwierać, bo no to nie jest moje urządzenie tak naprawdę. Zapytam się, czy ewentualnie mogliby mi tego Zoiego zostawić. Jeżeli się zgodzą, że może on zostać u mnie, jest mój, no to wtedy go otworzymy w innym filmiku i zobaczymy, czy tam da rady coś jakby wyprowadzić na zewnątrz. Bo w tej chwili tutaj no nie ma nic, no lipa. Rozłączam się i jeszcze tylko na sam koniec sprawdzimy sobie na programiku jakimś Teraterm czy coś w tym stylu, czy on w ogóle coś próbuje wypluć. Także za chwilę się widzimy, uruchamiam jakiś tam programik do monitorowania portu COM. No i podsumowanie na koniec i kończymy jakby tą długą zabawę dosyć, podejrzewam, że z 1,5 godziny będzie jazdy z tym Zoim, ale przy okazji wyszło dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Słuchajcie, odpaliłem Teraterma, przełączam się na pulpit na chwileczkę. Wybrałem COM29, jak widzicie, Zoi jest podłączony. Nie sieję żadnymi tutaj danymi. Powiem tak, tutaj jeszcze spróbuję go podłączyć. Nie da rady teraz podłączyć, bo jest COM zajęty. Dobra. Wyłączymy sobie na chwilę Zoiego. I cóż mogę powiedzieć? No nic nie działa. W setupie sobie zmienię na przykład tutaj serial porcie na 9600 powiedzmy. Dam OK. I Teraterm nic nie pokazuje. Żeby sprawdzić, czy Zoi 703 coś wysyła, a wysyła na pewno. Ja się, słuchajcie, przyłączę teraz do Zoiego. Wyciągnę, tak żebyście widzieli może najlepiej. Wyciągam z tego Zoiego, podłączam się tutaj. Włączam go na tryb miernika. Słuchajcie, UART włączony. No i teraz przełączymy się na Teraterma i zobaczymy, czy coś wypluwa. No oczywiście, że wypluwa Zoi. Widać, że tutaj coś idzie. Oczywiście jest to do rozkodowania i tak dalej. Damy 11500 żeby to było bardziej widoczne, co on tam pluje. No i zobaczcie, no wypluwa voltage, 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 voltage. Przełączę się teraz na omomierz. Mm, No i pisze ohm resistance i tak dalej, i tak dalej. Tryb brzęczyka.
0 mbip, dioda, kondensatory, capacitors, no i z powrotem ohm resistance, tutaj teraz DC, voltage, AC. No w tym trybie akurat nie rozróżnia trybu AC od DC, także tutaj jest to samo, dopiero wpięcie się tam w tego DMM-a pozwala na bardziej jakby takie precyzyjne rozkminienie tego przełączania i tak dalej. W ogóle nawet można sterować 703 z poziomu komputera, tak szczerze mówiąc, ale to już jest troszeczkę inna, jakby tak to nazwać, szkoła jazdy. Trzeba ścieżkę tam bodajże ciąć. No i ZOI się wyłączył po prostu, bo już mam akumulator wyczerpany, także tak, wyłączmy sobie, zróbmy sobie podsumowanko tego ZOIego tutaj 706 i mówię, ja będę to podsumowanie mówił szczerze, od serducha, nikt mi za to nie płaci, nie sponsoruje, także widzimy się za chwileczkę w podsumowaniu szybciutkim ZOIego 706. Słuchajcie, robię takie krótkie podsumowanie na temat tego ZOIego 706 i tego ZOIego, którego już mam jakiś czas, 703S. Szczerze od serca, jeżeli miałbym w tej chwili wybierać już z mojego doświadczenia, jakie przeszedłem z Zoim, z innymi jego wersjami, z Pensetą i tak dalej, to mówię szczerze od serca, że po tym, że tutaj nie ma tego UART-u, wybrałbym wersję, słuchajcie, 703S bez dwóch zdań, z tego względu, że właśnie ma wsparcie aplikacji. Można się połączyć albo tutaj przez jakiś konwerter typu USB to UART, bądź też jeszcze wygodniejsze, jeżeli zamontujemy sobie tutaj moduł Bluetooth, no to wtedy mamy świetny, bezprzewodowy mierniczek do podłączenia z aplikacją i to możemy sobie gdzieś tam wyświetlać w OBS-ie, na jakichś filmikach i tak dalej. To jest niewątpliwie wielka zaleta, która przeważyła nad wyborem, który miałbym dokonać w tej chwili. Druga sprawa, cenowo. Cenowo ten jest o wiele droższy niż ten starszy model, także tutaj nawet jak dobrze gdzieś tam na AliExpressie upolujecie to kupicie to w niższych pieniądzach, a praktycznie czy one się tak bardzo mocno różnią pomiędzy sobą, że na przykład ktoś jak już posiada tą 703, chciałby mieć tą 706? Mówię szczerze od serca, nie, nie różnią się tak bardzo. Jeżeli ktoś pracuje, załóżmy, w przemyśle, to ta funkcja VFC może mu się jak najbardziej przydać. Jeżeli chodzi o ten generator, który tutaj jest jakby troszeczkę, tak powiedzmy, podbity w przypadku tego generatora, no to też to jakby w jakimś stopniu przemawia na korzyść tego. Ale to nie są takie korzyści, które by jakby tą szalę przekierowały na stronę właśnie tego za jego 706. To są takie małe kosmetyczne zmiany, które gdzieś tam może się przydadzą komuś, natomiast dla takiego zwykłego użytkownika jak ja, gdzie mierzy sobie gdzieś tam coś przy elektronice, y, korzysta też od czasu do czasu z tego oscyloskopu, który jest identyczny tutaj i tutaj, to dla mnie praktycznie pomiędzy tymi dwoma jakby urządzeniami nie ma różnicy. I co jeszcze chciałbym dodać? No tutaj zasługuje jeszcze na plusika tryb diody, w którym jak mierzymy te diodki, to nam tam pipka. To jest bardzo fajnie zrobione. No i ten taki dodatek, powiedzmy, że jak się wciśnie tutaj dłużej ten przycisk menu, to mamy ten taki wykres pomiaru, czego nie ma ten ZOI. Podejrzewam, że gdyby chcieli, to by tutaj umieścili ten wykres bez problemu. I tak na dobrą sprawę, powiem tak, jeżeli oni by ten firmware poprawili, dopracowali jeszcze w ten sposób, że dodaliby ten wykres do Zoiego 703, to jest pierwsza rzecz. Drugą rzecz, wprowadziliby do firmware'u w Zoi 703 ten bajer, który jest tutaj, jeżeli chodzi o tryb diody, to tak naprawdę ten Zoi, on by się mógł lepiej sprzedawać o wiele niż
ta wersja. To jest taki troszeczkę paradoks, ale no cóż, to jest takie moje osobiste zdanie. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie jakie będzie wasze zdanie po obejrzeniu tego filmiku. Także jestem ciekawy komentarzy jak coś. No i cóż, podsumowując, nadal jest to dobry sprzęcik. Natomiast jeżeli ktoś posiada Zoiego 703, to raczej taka przesiadka to jakby to porównać do czego? Do przesiadki, mm, żeby tam, nie wiem, z Mercedesa do Mercedesa. Troszeczkę innej, jakby tam, nie wiem, jakieś marki czy coś w tym stylu, nie? Także co mogę jeszcze na koniec powiedzieć? Ubolewam, że nie ma UART-a wyprowadzonego. Postaram się napisać do Zojego, czy oni zrobią coś w tym kierunku i zapytam się po prostu, czy mogę sobie to zostawić. Jak nie, czy to odesłać komuś, żeby gdzieś dalej poszło w Polskę. Nie ma problemu. Eee, I cóż, tyle chyba na dzisiaj. Dzięki serdeczne za... Jeżeli ktoś dotrwał do końca, to będzie coś niesamowitego. Tyle czasu w ogóle wytrzymać ze mną. No i co? Chyba pierwsza w Polsce taka jakaś prezentacja tego za jego 706. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Niezależnie jakie posiadacie multimetry, bawcie się dobrze w elektronice. Tyle ode mnie. Siemanko. Do zobaczenia. Być może jeszcze w innych filmikach, jak mi pozwolą go zostawić, to go rozbierzemy i przyjrzymy się, czy tam gdzieś nie można się gdzieś wpiąć, żeby gdzieś te dane spróbować wydobyć. Tyle. Adios, amigos.